Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to konstrukcja holenderskiej firmy Nemef. Nemef jest częścią obecnie ASSA ABLOY, a dokładnie Yale'a w Europie, który jest w Europie częścią ASSA ABLOY. Dlatego jest to, można powiedzieć, jedna chyba z lepszych konstrukcji na naszym kontynencie. Ale do brzegu. Jest to konstrukcja, która jest dość popularna tutaj na rynku w Beneluxach, można powiedzieć też w zachodnich Niemczech i częściowo we Francji. Z racji tego, że jest to jedna z lepiej zabezpieczonych konstrukcji, które możemy spotkać na europejskim rynku. Przede wszystkim jest to konstrukcja sześciopinowa. Już Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Jak widzicie, z tych pinów z każdej strony mamy dokładnie tyle samo, 6. Jest zabezpieczona antywierceniowo, co jest tutaj bardzo fajne. Ogólnie, jeżeli chodzi o jej otwór, otwór jest otworem dość szerokim, nie wiem, czy to się dobrze wyostrzy, jest otworem dość szerokim, aczkolwiek trudność w pikowaniu tej wkładki, która, no powiedziałbym, nie zalicza się do bardzo jakichś łatwych wkładek w pikowaniu, polega na tym, że posiada przede wszystkim, jest oczywiście pełna security pinów, wszystkie 6 pinów jest security pinami, mamy w środku spulsy i mamy, można powiedzieć, piny typu serrated albo bardziej można powiedzieć barrelsy w tym momencie, jeżeli chodzi o takie specjalistyczne wykonanie. I przede wszystkim wszystkie te piny są typu tempered, czyli są zaoblane bądź ewentualnie frezowane na po prostu końcówkach, co powoduje wielokrotne spadanie, naprawdę wielokrotne, mam na myśli w tym wypadku, i wielokrotne podnoszenie ich z powrotem do góry. Jeżeli chodzi o samą tą wkładkę, sam ten eurocylinder, no widzicie, wygląda to oczywiście standardowo z racji wymiarów, które mamy przyjęte. Standardowy zabierak, mosiężne body, bo to jest akurat mosiężne, chyba bodajże szczotkowane body, niklowane. Z dwóch stron wygląda to oczywiście tak samo. Spełnia normę SKG2, nie wiem, czy to będzie widać tutaj, bo mamy, akurat ten cylinder występuje w dwóch normach SKG2 i SKG3. Tutaj chodzi tam dodatkowo o ochronę klucza, bo one się tutaj tym różnią. Czyli po prostu mamy dorzuconą kartę kodową i gwiazdka więcej jest za to, że w tym momencie ten klucz jest chroniony jakby tutaj w tym momencie przy użyciu tej karty. Nie można po prostu tego nigdzie skopiować. Ja sobie go wsadzę tutaj w uchwyt, będzie łatwiej opowiadać. W środowisku lockpickerskim ogólnie ten cylinder uchodzi za, można powiedzieć, przeklęty z racji tego, że te piny są właśnie temperowane. Klucz do tego wygląda w ten sposób. Mamy tutaj cały przegląd od low cutów do high cutów, czyli można powiedzieć bardzo przygodowy bitting. Jest to 6-pinowy klucz. Pokażę Wam, oczywiście działa tutaj w sposób jak najbardziej płynny. Tutaj nie ma absolutnie żadnych zacięć. Chodzi to, no, wręcz bym powiedział, rewelacyjnie. Także ten kluczyk wygląda w ten sposób. Oczywiście tutaj macie dorzucone kodowanie jeszcze na kluczu. Bardzo sobie chwalę tutaj, mimo tych legend, które krążą na temat, że tak powiem, tego cylindra, po prostu tą konstrukcję zwyczajnie. Uważam, że jest jedną z lepszych, jedną na pewno z fajniejszych w pikowaniu. Z racji tego, że przede wszystkim feedback, który te piny dają, no, bywa mało klarowny momentami, ale jest naprawdę zabawna w pikowaniu z racji tego, że po prostu jest dość trudną wkładką tutaj do otworzenia. No, nie przedłużając, przejdźmy sobie może do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować, próbując powalczyć z tą wkładką. Moki, top of the QA tensioner, to jest typowy prybarek od Mokiego, grubość akurat 1,2 mm. Z racji tego, że możemy sobie tutaj wykorzystać go w tym momencie, w tym miejscu, no jest idealnie, po prostu pasuje praktycznie prawie na styk. To jest jedno narzędzie, z którego będziemy korzystać. Drugie, dobrze Wam znane, przynajmniej firma dobrze Wam znana, jak wiecie, moja ulubiona, jest to Standard Hook od Moki Workshop, grubość 0,5 mm. Mógłbym wykorzystać tutaj grubsze narzędzie, co większość, zauważyłem, ludzi próbujących walczyć z tą wkładką oczywiście stosuje, ale ja jestem wierny tej firmie i bardzo lubię stosować po prostu Mokiego. Jeżeli chodzi o samo napięcie powiedziałbym dość mocne z racji tego, że te piny są temperowane i wymagają ciągłego po prostu napięcia. Sprawdźmy zatem, jak nasza wkładka się tutaj spisze, jeżeli chodzi o próbę pikowania. Pin 1 nic, pin 2 nic, pin 3
nic, 4 nic, 5, 4, przepraszam, nic, pin piąty, zdecydowanie lekkie gryzienie. Zobaczmy, czy przeskoczy, ale nie. Pin szósty, zdecydowanie gryzie, jedno ładne kliknięcie. Było to słychać, nawet było widać ruch rdzenia. Pin numer 1 nic, 2 nic, 3 nic, 4 nic, 5 by chciało coś zdecydowanie powiedzieć. Tak, ładne kliknięcie z ruchem rdzenia. Pin 6 znowu gryzie. Tak jak Wam powiedziałem, one będą po prostu symultanicznie opadać. To jest tutaj największą trudnością, jeżeli chodzi o pikowanie tej wkładki. Dobra, szósteczka delikatnie kliknęła. 1 oczywiście nic. 2 nic. 3, 4 nic. 5 znowu by chciała coś powiedzieć. To jest właśnie, na tym polega mozolność pikowania tego typu temperowanych pinów. Ładne kliknięcie. 6, czy 6 by chciało nam coś powiedzieć. Zdecydowanie ładnie kliknęło. A, jeszcze zapomniałem Wam oczywiście powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Te piny są na różnych wysokościach. Zdecydowanie utrudnia to w tym momencie manewrowanie i uważam, że to jest jeden z lepszych patentów. W tej chwili dwójka gryzie, ładne kliknięcie jedno. Zdecydowanie uważam, że jest to jeden z lepszych patentów z racji tego, że utrudnia po prostu samo po prostu wyczucie tych pinów i ustalenie tak jakby wysokości, na której powinniśmy się znaleźć. No, dwójeczka zdecydowanie coś by chciała jeszcze powiedzieć, ale się z tej chwili zacięta. Prawdopodobnie jest to Barrels. Ta wkładka jeszcze nigdy nie była gatowana, więc jeszcze raz przejdę do niej. Nigdy jeszcze nie była gatowana, dlatego będziecie się świadkami razem ze mną pierwszy raz otworzenia tej wkładki, przynajmniej w moim wydaniu. O, ładnie kliknęła teraz dwójka, dobra. Bardzo ładne, tuściutkie kliknięcie. Trójka nic, czwórka by coś chciała teraz powiedzieć. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Nie chciałaby, ale coś już było słychać, że opadło. Piątka nic. Tak, to była pewnie szósteczka, która opadła. Ale dalej chciałaby coś powiedzieć. Jeden raz kliknęła. Ładne drugie kliknięcie, zdecydowanie było słychać. Jedynka nic. Dwójka delikatny klik. Trochę opadła. To było właśnie to temperowanie. Trójka nic. Czwórka by coś chciała powiedzieć cały czas. Pięknie kliknęła teraz czwóreczka nasza. Bardzo wyraźnie, aż poczułem to, poczułem wibrację w dłoni. Szóstka, dochodzimy z powrotem do szóstki, bo piątka nic. Piękne znowu kliknięcie szóstki, drugie delikatne, ładne. Teraz dwójka opadła. Piękne kliknięcie jedno. Ale coś cały czas chce coś powiedzieć. Pięknie kliknęła znowu po raz drugi. Trójka nic. Czwórka by coś chciała powiedzieć, tak? Nie, czwórka, tak, zdecydowanie delikatne kliknięcie. Piątka nic. Szóstka raz kliknęła ładnie. Wracamy z powrotem do początku. Jeden nic. Dwójka mi się nie podoba, ale zostawimy ją na razie. Trójka nic. Czwórka zdecydowanie nic. O, teraz piąteczka chciałaby nam coś zakomunikować. Ona opadła znowu. Dobra, sprawa wrażenie ustawionej. Szóstka delikatnie kliknęła. Jeden cały czas nic. Dwójka chyba padła teraz. Tak, ładne kliknięcie, ale delikatne. Trójka delikatny klik.
czwórka chyba teraz opadła. Delikatny klik, tak, ładnie. Piątka, delikatny klik. Szóstka sprawia wrażenie ustawionej. Jedynka również sprawia wrażenie ustawionej. Ta dwójka mi się nie podoba w dalszym ciągu. Tak, moi drodzy, wygląda otworzenie tej konstrukcji. Jak widzieliście, no nie jest to łatwa tutaj w tym momencie historia. No z racji tego, że te temperowane piny naprawdę potrafią przysporzyć mnóstwo kłopotów, jeżeli chodzi o w ogóle manewrowanie, w ogóle podnoszenie ich, bo one po prostu symultanicznie naprawdę wiele razy spadają. No i to jest tutaj no, największym kłopotem, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. O, przepraszam, ja sobie spróbuję ciężką kawalerię wyciągnąć, bo ten segerek tutaj raczej nie będzie współpracował w sposób prawidłowy. Zobaczmy, może się to uda jakoś zrobić w sposób trochę mniej brutalny, aczkolwiek jest to na pewno to będzie trudne. O, przepraszam, wypadłem z kadru jak zawsze. Dobra. Zobaczymy, czy uda się to ściągnąć normalnie. Dobra. Zejdzie? Zejdzie. Ładnie. Dobrze. O, tak wygląda nasz seger. Tutaj jak wiecie, no one bywają toporne w pewnych, że tak powiem, przypadkach. Tym razem sobie przygotuję tackę, oczywiście, na spokojnie. I nasze kopytko, gdyż będziemy go wyciągać, będę się starał wyciągnąć nasze piny do przodu i nasz rdzeń również. Dlatego już tutaj przejdziemy sobie do złapania go jakimś, mi się wydaje, wytrychem. Pięknie wychodzi. Tutaj nie można powiedzieć złego słowa. Wszystkie piny się ładnie trzymają. Tak, zwróćcie uwagę, wygląda nasz rdzeń. Już na pierwszy rzut oka widać, że są bardzo ciężko temperowane te piny. Dlatego ja sobie pozwolę tutaj skorzystać prawdopodobnie z klucza, żeby to było łatwiej wyciągnąć. O, jedyneczka się ładnie wysunęła od razu. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj w tym momencie ten pin. Po pierwsze jest oczywiście bardzo ciężko temperowany u góry, czyli jest po prostu krawędź sfrezowana. Dodatkowo mamy tutaj serację, która ma służyć nam do jakby zablokowania tych pinów, jeżeli zrobimy tak zwany overset, czyli przeciągniemy przez shearline. Trójeczka teraz chciałaby tam coś tutaj powiedzieć. Zdecydowanie one mają różne długości, jak widzicie. Tu już Wam zaraz pokażę, jak to wygląda oczywiście w podsumowaniu guttingu. Czwóreczka, jest też specjalna półeczka, one są przetłoczone oczywiście, na której one wiszą w środku. Nasza czwóreczka, oczywiście tutaj jak najbardziej heavy serrated. Przepraszam, tempered. Dobra, trójeczka. Mam wrażenie, że one są wszystkie stalowe. Z tego co widzę, czyli są bardzo dobrą ochroną antywierceniową. Jak widzicie, tutaj jest nasza trójeczka, również jest ratowana i również bardzo mocno tempered. To była trójeczka, przepraszam. Muszę to przełożyć, bo to była piąteczka. Dobra. I została nam dwójka i piątka, które nie wiem, czy będą chciały współpracować. Spróbujmy z dwójeczką. Dwójeczka, bardzo krótki pin. Ten akurat nie ma seracji, wisi tylko na półeczce. Ojej, już widzę, że mi się posypały niechcące piny z Bibli.
A zaraz to ogarniemy. I obróćmy sobie to. Tutaj, żeby nam ta piąta... Dobra, to na razie sobie złapię ją w ten sposób. Nasza szósteczka, przepraszam. Nasza szósteczka, również bardzo krótki pin. Również temperowany oczywiście, bo tutaj nie ma jakby, że tak powiem, miękkiej gry i wszystko jest tak samo zrobione. Nasze komory nie wyglądają na jakiekolwiek tutaj z jakimkolwiek podcięciem. Nie wiem, czy będzie widać, ale mają w środku niewielką półeczkę, na której te piny się opierają. Jest natomiast oczywiście zabezpieczona antywierceniowo. To jest tutaj bardzo, bardzo pozytywnym rozwiązaniem. Poza tym no nie widzę tutaj żadnych udziwnień. Także odłożymy sobie nasz rdzeń tutaj na chwileczkę. I przejdźmy po kolei do tych pinów, które się zaczęły wysypywać tutaj. Mam nadzieję, że... Ajajajajaj. Dobra. Niechcący ruszyłem nasze kopytko, ale to nic. To jest pin numer 2. On jest mosiężny. Jak widzicie, to jest właśnie ten kształt, o którym Wam mówiłem. To jest driver pin numer 2. Oczywiście bardzo ciężko podcięty z jednej i z drugiej strony. Także tutaj to jest typowy tempered pin. Musimy go niestety tutaj podnosić przez tą serację po raz 2 razy dodatkowo, oprócz tego, że jest temperowany. Ja sobie go tutaj odłożę. To będzie nasza 2. Widzę, że nie tylko 2 nam wypadły. Widzę, że wypadła też 4, która też jest, tak jak podejrzewałem, pinem typu serrated, bądź takim nietypowym barrelsem, oczywiście heavy tempered. To jest nasza 4. Widzę, że wypadły nam tam jeszcze 2 piny, jeszcze 5 i 6 chyba. Tak, niestety. To jest 5. To jest spulsik, również bardzo ładnie temperowany, tempered. Bardzo głęboki, ogólnie jeżeli chodzi o jego długość. One mają oczywiście wszystkie inną różną długość, nie? Także tutaj w tym wypadku jest to również bardzo im plus, jeżeli chodzi o trudność otworzenia tej wkładki. Tu mamy naszą 6, również podobny pin, ten typu serrated bądź barrel, taki nietypowy, również tempered. I przejdźmy sobie może do naszej 1. 1 jest to również tempered spuls, również mosiężny, bardzo długi zresztą. I 3, zgodnie z przewidywaniami, jest to tempered spuls, oczywiście bardzo długi. Także wyciągniemy sobie to nasze kopytko i przejdę od razu do sprężyn, bo będzie to może łatwiejszym rozwiązaniem, tylko że trzeba je będzie wysypać po prostu na rękę. Także wybaczcie, zrobię to tutaj obok. A do samego housingu sobie przejdziemy za chwileczkę. Sprężynki, już Wam pokazuję, jak wyglądają sprężynki. Sprężynki są to bardzo mocno skręcone sprężynki stalowe, wszystkie 6. Bardzo mocne są przy okazji, to jest tutaj najważniejsze, jeżeli chodzi o ich zastosowanie. Także tutaj naprawdę muszę przyznać, są niezłe. Wszystkie są takie same, także tutaj je po prostu poukładam. Jak widzicie, nie mają żadnych różnic. Bardzo mi się to podoba ogólnie, jeżeli chodzi o ich tutaj wykonanie. Dobra. I kolejna. Dobra. Teraz sobie przejdziemy do housingu naszego. Housing sprawia wrażenie, no nie ma żadnych podcięć. To mogę Wam powiedzieć, że nic takiego tutaj nie widzę. Nie ma. No jest zabierak w środku, oczywiście tutaj nie ma żadnych tutaj wodotrysków, poza oczywiście tą ochroną, tą wkładką antywierceniową, także to sobie możemy odłożyć. Już Wam pokazuję, jak wyglądają gatsy w przybliżeniu. Wygląda to w ten sposób. Za chwileczkę zobaczycie ich podsumowanie, oczywiście na fotografii bardziej szczegółowej. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Ode mnie to na dzisiaj wszystko. Jeżeli uważacie, że jest to odcinek, który jest wartościowy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i trzymajcie się. Hej!